Znamie bestii jest coś, co pozwala państwu w świecie działających na zasadach bestii funkcjonować i później się odbić od tego. Jeśli nie masz znamienia, to nie możesz funkcjonować. Myślę, że tutaj cytat z Apokalipsy jest znamienny i dzisiaj od niego zaczniemy. I zwiodła mieszkające na ziemi dla znaków, które i dano czynić przed oczyma bestii, mówiąc mieszkającym na ziemi, aby czynili obraz bestii, która ma ranę mieczową i ożyła. I dano jej, aby dała ducha obrazowi bestii, ażeby mówił obraz bestii i czynił, aby którzy bykolwiek nie kłaniali się obrazowi bestii, pobici byli. I uczyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci, ubodzy i wolni i niewolnicy, mieli cechę na prawy ręce swojej, albo na czolech swoich, a iżby żaden nie mógł kupić ani przedać jedno, który ma cechę, albo imię bestii, albo liczbę imienia jej. Rozdział 13 Księgi Apokalipsy, werset tam od 14 przeczytałem do 17. Wersja wujkowa, dlatego taki archaizowany język. Powtórzę. A iżby żaden nie mógł kupić ani przedać jedno, który ma cechę, albo imię bestii, albo liczbę imienia jej. Żyjemy w czasach, gdy uczciwe życie staje się niemal niemożliwe bez kompromisu. Nie, to tekst jakiś, co mi AI zrobiła. AI, mówię AI. Zaczęła oczywiście od mowy trawy, bo tak trzeba teksty pisać, właśnie od bestii. Od znaków, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Bo znamię bestii to jest znak bez pokrycia. I tak, to jest zadowolenie bez pokrycia. Zadowolenie w obszarze smaku, dźwięku, obrazu, zapachu, relacji międzyludzkich. Tak samo zadowolenie w obszarze informacji. W obszarze ocen, oskarżeń. Oceny, oskarżenia nas zadowalają, bo my czujemy się lepsi. Bo mamy potrzebę przerzucenia własnych win na kogoś, wtedy się wybielamy. Dlatego i również dzisiaj bardzo łatwo, to zawsze było, ale po to Chrystus przyszedł, by ten obraz przywrócić na właściwe miejsce. Tak samo było z czcią dla obrazów. Tutaj wracamy do starego sporu, do pogaństwa, gdzie rozmaite pogańskie obrazy, sama idea tworzenia obrazu, któremu oddajemy cześć, właśnie nie obrazowi, pierwotnie nie obrazowi, tylko obraz to jest znak, którego istotą jest relacja. Relacja obrazu do tego, co przedstawia. I cała idolatria, całe zło czci obrazów było tym, że ludzie mieli, to był też z jednej strony pamięć czci dla Boga wśród różnych ludów pogańskich. I też w pewnym sensie znak Boga. Ludzie wyrwali ten znak. Różne przymioty boskie, słońce wschodzące, ogień, woda i tak dalej, i tak dalej. Odebrali Bogu i zaczęli wierzyć w jakieś różne bóstwa, którym przydawali te przymioty. A po czym? Dlaczego? Bo ktoś może powiedzieć, dobra, ale czcili Pana Boga, tylko za różnymi obrazami, tak jak my mamy wielu świętych. Gdzie to się kończy? Gdzie się zaczyna? To odrywanie obrazu i rozmaitych obrazów boskich od Pana Boga, od właściwego ich miejsca, bo to jest istota znamienia bestii. Tego, co nazwałem w chorobach czterech zachodu autonomizmem, oderwanie, skoro istotą, podstawą rzeczywistości również na poziomie, może nie kwantowym, ale na poziomie budowy, nawet nie materii, tylko tego, co jest podstawą dla materii, ale do tego przejdziemy wcześniej, jest relacja. Pierwotna relacja między Stwórcą a stworzeniem, między umysłem stwórczym, który stwarza swoim poznaniem rzeczywistość. To, że my możemy poznawać, to jest tylko odbicie tego, że jesteśmy na obraz. Na obraz. Obraz. To jest istotne to Słowo Boże. Ale jeżeli my się odrywamy od tego, jak ten Stwórca zechciał nas osadzić w świecie i nasze miejsce, naszą rolę, jeśli przydajemy sobie takie miejsce, takie funkcje i takie zdolności, których nie mamy, chociażby te stwórcze, że możemy innowacyjnie stwarzać nowe rzeczywistości, to się pogubimy. I dlatego, że obrazy pogańskie, rozmaite obrazy, które
są w świecie, to nie jest tak, jak my też mylnie twierdzimy, bo to jest też to, że my tak twierdzimy, jest konsekwencją tego, żeśmy się oderwali nie tylko od Pana Boga, ale i od rzeczywistości. Zaczęliśmy stworzyć sobie fantazyjne światy, na co pozwolił soli skrypturyzm, skupienie się zbytnie na piśmie, na opowieściach, na narracjach, na filmach, na wyidealizowanych przekazach marketingowych, przez co jesteśmy bardziej podatni na kłamstwo. I już młode dzieci, jak się wychowują, to już nie potrafią. Ja to pamiętam. Pamiętam właśnie jako dziecko, jako dorosły wielu rzeczy nie pamiętam, ale jako dziecko pamiętam. Jako dziecko pamiętam taki niepokój. Dobra, tu nas uczą w szkołach o tym, o tamtym, ale skąd ja mam wiedzieć, czy to jest prawda? To mi mówią i nauczyłem się takiego nawyku, sam to miałem, tak? Dopiero kiedy samego mnie dotknęło wiele fałszywych oskarżeń, mnie, innych, widziałem z boku, na przykład jak kogoś oskarżają, dwa ośrodki czy dwoje ludzi, którzy są dla mnie mili, jedni drudzy, a nawzajem się oskarżają i widzę, jak nawzajem się fałszywie albo pochopnie oskarżają. Nie podają dowodów i chcą mnie wciągnąć, żebym razem z nimi oskarżał, jedni i drudzy. I Grzegorz Braun, i ci, co walczyli z Grzegorzem Braunem. I ksiądz Natanek, i co oskarżali księdza Natanka. I tak dalej, i tak dalej. I wiele innych takich sporów było. A zazwyczaj to jest to, wracam do wychowania, że widziałem, poddają mi jakieś narracje, opowieści, ale nie... Czego uczą? Podawania opowieści bez pokrycia. Tak. Tym jest znamie bestii. To jest narracja, znacząca, bez pokrycia w znaczonej. Tak? Signifiant bez pokrycia w signifii. Znacząca, czyli to tak jak mam, powiedzmy, rysunek krowy, nie? Czy rysunek chałupy jakiejś, chatki, domu, czy dworku. No jest rysunek dworku, nie? I to jest znacząca, ale on odsyła do jakiegoś realnego dworku, a ściślej do klasy budynków, które mogą tak wyglądać, do jakiegoś abstraktu. Ale to już jest kwestia, to już można tak i tak rozumieć, zależy. Bo niektórzy twierdzą, że najpierw jest abstrakcyjna jakaś idea domu i on odsyła do tej abstrakcyjnej idei, a dopiero potem do konkretnych domów. Tak jak rysunek krowy odsyła do abstrakcyjnej krowy, do jakichś jej cech takich uniwersalnych. No ale z drugiej strony, na początku, w procesie, kiedy uczymy się tych cech, uczymy się rozpoznawania świata, to najpierw widzimy konkrety. Dopiero później na podstawie wielu konkretów wypracowujemy sobie tą abstrakcję. Ale to jest kwestia procesu, a nie samej jakości. To są dwie rzeczy, proces i jakość abstraktu. No ale dam taki przykład właśnie z wychowania i wracając do tego, jak jako dziecko, jakie złe nawyki nabywamy w naszym zachodnim, postzachodnim, wyrodzonym, bo to, co było atutem Zachodu w pewnym momencie, to się wyrodziło, o czym mówiłem w filmie Chiny kontra Zachód, polecam bardzo serdecznie. To w pewnym momencie było atutem, dopóki było osadzone na gruncie, tak? Abstrahowanie w postaci zamykania wszystkiego w kompresji, w takiej formie potrafiącej kompresować rzeczywistość, jak na przykład w słowie, w opowieściach. Wypracowaliśmy to do perfekcji. To pozwoliło zamykać pewne abstrakcyjne idee w jednej materii słowa, jakoś je opanować na pewnym poziomie. Ale to miało sens, dopóki było zakotwiczone w kontekście ludzi, całych mas ludzi, którzy nie pracowali słowem, którzy pracowali fizycznie. Nie kazywano im czytać, pisać, nie upośledzano ich zmysłu praktycznego, ich myślenia obrazami. Jeśli większość ludzi myślała obrazami, to mniejszość mogła się trochę poświęcić właśnie, to jest rodzaj poświęcenia, upośledzić swój umysł, żeby się skupił na jakiejś wąskiej, skompresowanej materii. Tylko że kompresja w słowo jest stratna. Jeśli my wszystkich nauczymy kompresji stratnej, to już nie będziemy mieli związku z rzeczywistością, bo stracimy większość informacji i jeśli żyjemy w kulturze, w której mamy książki pisane na podstawie poprzednich książek, poprzednich, to przy każdym transferze mamy stratę informacji. I my już jesteśmy od dziecka wychowani, podam tu przykład, do czego zmierzam, pryzmatu. Nam opowiadał, jak pokazało dzieciom pryzmat. Na tablicy, jak im narysował, to wszystkie umiały. Wiedziały, że pryzmat. A jak im przyniósł pryzmat, prawdziwy, realny, to nikt nie wiedział, co to jest. Świetny obraz tego procesu, jak coś, co kiedyś było atutem, kiedy było osadzone wisienką na torcie, inaczej, kiedy było przyprawą, dlatego tam w tym Chiny kontra Zachód dałem przykład przyprawy, teraz, kiedy wszystko jest przyprawą, to tego się nie da jeść. Nie da się jeść, wszystko jest pieprzem, wszystko jest solą. I ta sól nas zżera. Tak jest ta kultura Zachodu. Dlatego powoduje pewne upośledzenia. Kiedy innowacja jest osadzona na gruncie tradycji
i jest weryfikowana przez tradycję, a nie na odwrót, to działa. I kiedy nie jest zmuszana, kiedy większość ludzi nie jest zmuszana do innowacji, to jest dobrze. Kiedy jest w laboratorium, w określonych warunkach, właśnie laboratoryjnych, oddzielonych od sposobu funkcjonowania świata, tam sobie sprawdzamy, testujemy, ale nie zmuszamy do tego innych. A dzisiaj mamy ten odwrócony paradygmat autodestrukcyjny, tak jak autonomizm odrywający nas od tego, że podstawą rzeczywistości jest więź, a więc odrywanie jest i to, o czym mówię, też jest odrywanie, bez odrywania od tradycji. Innowacja to jest tak jak takie obiekty, rośliny powyrywane z korzeniami i latają sobie w powietrzu, w końcu usychają. Bo chciały takiej wolności, że odrywały się od korzeni i wody im brakuje w końcu. Znamie bestii to jest życie bez pokrycia. Chcemy przyjemności, smaków, tak jak we wzmacniaczach smaków, w potrawach, w produktach przemysłowych, piękne jabłuszka, które po to walimy tam nawozów, ale już rolnicy, którzy by nawet chcieli dobrze produkować zdrowo te jabłka, nie mogą, bo rynek ich wypcha. Nie pozwoli im. Bo ludzie nie są też, taka natychmiastowa gratyfikacja i przyzwyczajenie do tego ludzi sprawia, że już nasze umysły nie są zdolne, bo tylko to przyjmujemy, co nam daje natychmiast tą piękne jabłuszko, przyjemność ze smaku, wzmacniacze smaku i już nie mamy zdolności oceniania realiów. Oceniamy to, co nam w szybkich reklamach, to nam się zapamiętuje, to, co nam się przebije przez szum, multum informacji. Naszym problemem dzisiaj nie jest brak informacji, tak jak kiedyś był, tylko przesyt informacji. To jest też, wygrywają więc informacje kłamliwe. Kłamliwe, no bo żeby informacja musiała do nas dotrzeć, trzeba ją za wszelką cenę przejaskrawić, żeby się przebiła przez wielość informacji. A więc trzeba ją podkręcić tak, żeby... No i uczymy się informacji podkręconej. Nie taka, jaka jest w rzeczywistości. Nie oddającej rzeczy, tylko podkręconej. I wygrywa nie ten, kto patrzy, żeby rzeczywistość, narracja czy obraz oddawał realia, no bo wtedy to będzie wolniejsze. Trudniejsze do odbioru i dla odbiorcy i trudniejsze do wykonania dla twórcy takiego obrazu czy takiej informacji. A więc tacy są wyrzucani z roboty, bo za długo się grzebią. Wygrywa ten, musi zrobić szybko, już teraz przekonać, nieważne czy ty masz rację, czy nie, przekonaj. Jak przyjmują na handlarzy, to pierwsze co pytają, masz sprzedać to, dziadostwo jakieś. Proszę mi udowodnić, że to jest najlepszy produkt na świecie. Przecież to jest takie głupie, no ale wiem, że to działa, ale to jest na krótką właśnie ten mechanizm, czyli zadowolenie z tego, co działa i tu i teraz, sprawia, że kompletnie nie jesteśmy zdolni do systemowo przez świat marketingu, symulakrów, znaków bez pokrycia, do przyjęcia informacji, która jest zdrowa. Czy zdrowa w tym sensie, że tak jak mamy pewne rzeczy przyjemne doraźnie, ale jak się w nich zatopimy, zalejemy słodyczami, to nam zaszkodzi. Dlatego, żeby żyć zdrowo, umiemy się owszem, to jest ciekawe, jest cała promocja, ale to wynika właśnie z tego, że taka jest natura świata. Dzisiejszej kultury, systemowo. Promowanie zdrowego stylu życia. My widzimy te obrazki wyidealizowane, zdrowych ludzi, pięknych i później normalni ludzie, czujemy się nimi zgorzknienie, drzemy się na siebie, denerwujemy, małżeństwa się rozpadają, bo wyidealizowane oczekiwania, fałszywymi obrazami ludzi i tych, co trenują, podejmują wysiłek, no ale większość ludzi jak musi zarobić na dzieci, to nie ma czasu, żeby takie treningi robić, a jeszcze ci tam w tych obrazkach, to nie uzyskują tego naturalnie i mają na to kupę czasu. Ktoś powie, ale ja mogę, no ale ludzie, nigdy nie było tak, że wszyscy mają podobne predyspozycje. To tak ktoś mówi, że trudno dzisiaj uczciwie zarabiać, ale ja jakoś mogę, to głupie gadanie. No bo ja tam jestem informatykiem. No ale dobra, jesteś informatykiem, czy masz zdolności do tego, ale nie wszyscy mogą być tym informatykiem. Ktoś musi robić inne rzeczy, żebyś ty mógł siedzieć przed komputerem, żebyś ty mógł... Pewnej garstki ludzi trzeba, która się tym zajmuje, a nie wszystkich. A większość ludzi nie ma do tego predyspozycji. Ale taki jest system, że tak samo tych promuje, którzy mają możliwość odcięcia się albo od marketingu całkiem, a jeśli nie, jeśli muszą walczyć o klienta, to muszą po prostu dziadostwo robić. No bo dziadostwo zadowala na krótką metę, bo jest ładnie opakowane, a później jak już tam klient zobaczy, że i tak kupuje raz u tej firmy, tych firm jest multum i tak się przerzuca, więc trzeba jak najszybciej na już firmy działają na teraz. Już ludzie nie są nauczeni weryfikować, nawet czasem nie wiedzą, jak już
To jest tak, jak już dzisiaj tak szybko się zmieniają te technologie i produkty, że jak już zobaczą, że ten produkt że to była ściema, to już nie ma tego produktu, bo już jest inny. Jak się przemyślą, a też ludzie na początku mają taki mechanizm, że łatwo jest go oszukać, a później no, wstyd im się przyznać, że się dali oszukać, nawet przed samym sobą. To też jest wykorzystywane przez marketing. I to jest bestia. Co ja w tych notatkach zapisałem? Znamie bestii to jest swego rodzaju cyrograf i ten paradoks, że jeżeli ktoś najpierw nauczył się zarabiać na tych symulakrach, substytutach rzeczywistości, fałszach, to później nagle może być cnotliwy, wspaniały i pouczać innych, jak to się super dorobił, jak to można uczciwie Pana Boga chwalić, być takim pobożnym, dobrym, mieć rodzinę i tak chodzić, gadać. No, ale gdybyś nie podpisał tego, no może cyrografu przesadzam, bo to nie chodzi o to, że a może i to nie chodzi o to, szanowni państwo, że ktoś decyduje się na zło, żeby osiągnąć cele. Nie, tak jak mówię, jako dziecko, wracam do tego, ja nie wiedziałem, tak, to myślę, że to taki był świat, tak wszyscy robili, gadali mi opowieści w szkołach i że każda z tych opowieści była niedokończona. Ja nie wiem, skąd oni to wzięli. Skąd oni wzięli tą narrację historyczną, te informacje biologiczne, często, które w tym czasie, co uczyli w szkołach, to już są dawno nieaktualne, ale nie zdążyli zweryfikować podręczników i wciskają kiedy jakieś dzieciom. Po co tego uczyć? Z takim jakby namaszczeniem, że to jest prawda objawiona, bo tak tego uczono. Przecież to zamiast tego powinno dziecko najpierw się nauczyć tego, co może zmierzyć. Chociażby proste doświadczenia fizyczne, chemiczne, nawet nie zmierzyć w sensie, że znać mechanizmy biologiczne, bo to nie jest tylko jedna jakby metoda miary, tylko jest miara taka, że no patrzę, wlewam, reaguję jakoś. No i wiem, że reaguję tak, jak pomieszam powiedzmy sodę z kwasem askorbinowym czy kwaskiem cytrynowym i mam reakcję wybuchową, mogę już do czegoś wykorzystać. Tak? Chociażby wsypać jedno i drugie na sucho do tego, do takich, jak robiliśmy, do takich tych opakowań, jajek chyba po Kinder Niespodziance i to wybuchało. No i można do czegoś wykorzystać, na przykład, żeby coś rozsadzić. Uczyć się takich, przede wszystkim tego, z czym dzieci będą miały do czynienia, co mogą zmierzyć. Przede wszystkim najpierw nie pchać im do głowy tak dużo tej narracji, bo się nauczą informacji bez pokrycia, znamienia bestii. Tego, że muszą wierzyć, tak jak mi dzisiaj ludzie muszą wierzyć w jakieś, na podstawie intuicji, w narracje, których nie mogą udowodnić, albo inaczej by byli bezbronni wobec ludzi toksycznych, szkodliwych, niebezpiecznych, no ale tak samo jeszcze bardziej jesteście bezbronni, bo wasze intuicje są tworzone w tym świecie symulakrów przez media, które skupiają się na tym, by was przekonać, a nie na tym, by powiedzieć prawdę. Jesteście wytresowani, jesteśmy wytresowani informacjami bez pokrycia i takimi, które mogą być kłamstwami. Ale ktoś może zbudować naszą... Przecież manipulanci rozmaici tak działają, że nie tylko komuś szkodzą, zabijając go, bijąc go, okradając go, ale złodziej wrzeszczy, najgłośniej łapaj złodzieja, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, szkodzą, budując, przerzucając podejrzenia właśnie, czyli tworząc u postronnych obserwatorów, innych ludzi, wrażenie właśnie. I skupiają się na tym, żeby wytworzyć wrażenie, tak jak iluzjoniści, że to nie oni ukradli, a że to ten ukradł. Że to ten jest winny, że on jest przyczyną. Ja jestem biedny, ja jestem ofiarą, a to on jest winowajcą. Tak działają, to jest najbardziej niebezpieczne. To jest miecz obosieczny, taka argumentacja, że rezygnując z wierzenia w sprawy, których nie możemy zmierzyć i które są tylko na intuicję, no to jesteśmy bezbronni wobec niebezpiecznych ludzi. Tym bardziej będziemy niebezpieczni, jeśli z tego nie zrezygnujemy. Z wydawaniem publicznych takich osądów mocnych, ten kolaborant, to neokonfederacja, to tam ci zdradzili, porzucili ideę i kiedy łamiemy zasady, bo mamy takie zasady obronne w naszej cywilizacji, zawsze rozstrzygać wątpliwości na korzyść drugiej osoby. Nie, to nie jest zasada prawna. To jest zasada, która weszła do prawa z zasady spoza niej. Ona jest przedprawna. Dotyczy między innymi prawa, ale nie tylko prawa. To jest po prostu zasada wynikająca z logiki, w której gdybyśmy tej zasady nie stosowali, to właśnie manipulanci, ludzie niebezpieczni byliby tym bardziej bezkarni, a ich ofiary byłyby bezbronne, bo nauczeni ci niebezpieczni ludzie tym, że rozmaici ludzie wierzą w takie wrażenia, w pozory, tworzyliby ci manipulanci te pozory i przerzucali na swoje ofiary. Już z uprzedzeniem, a ofiary były bezbronne, bo one nie wiedzą, nie planują zła, nie wiedzą, że ktoś z nich chce zła dokonać. Dopiero w pewnym momencie się dowiadują, że jest już za późno, bo ktoś już rzucił fałszywe tropy na nich. I wtedy ofiary będą bezbronne, a my dziś niestety porzucamy te stare zasady, które nas bronią
I w tej zasadzie zawiera się też element obrony przed znamieniem bestii, bo to ocenianie na podstawie pozorów bez racji dostatecznej w sprawach, których nie możemy zmierzyć i wciąganie w to w całych mas, żeby ślepo wierzyły w oskarżenia, to też jest wiara w bestii. Bo bestia to jest taki telewizor, za którym nie ma nic, jest przepaść. Tak, podstawą rzeczywistości jest więź, więź jest podstawą miłości, dlatego Pan Bóg jest miłością. Tak, istotą szatana jest rozdział, skłócanie, kłamstwo. Kłamstwo na tym polega, że jest oderwaniem znaku od rzeczywistości, oderwaniem naszego przekonania od rzeczywistości, od realnego obrazu sytuacji. Tak, i już o tych pogańskich znakach powiedziałem. Aha, oderwanie od pierwowzoru, od znaczenia, od miejsca, zadania i funkcji. To jest kolejna sprawa, która nas broni przed tym znamieniem bestii. To jest zdanie sobie sprawy, czy coś do nas należy, czy jest naszym zadaniem, czy moim zadaniem jest, jeśli mam w Kościele, instytucję Kościoła, ocenianie prawowierności, godziwości, kultu mszy świętej, soboru, tak? Po to mamy instytucje. Po to mamy rozmaite instytucje, żebyśmy się my tym nie musieli zajmować. A dlaczego my się mamy tym nie zajmować? Bo to są rzeczy, których nie możemy ustalić. Tutaj musi przyjść jakaś instytucja i wyznaczyć, jaki jest obrzęd. Tego się nie da wywieść, zmierzyć z jakichś obiektywnych, fizycznych cech, jak powinien wyglądać kult. Więc trzeba ustalić taką instytucję hierarchiczną, w której jeśli są spory na pewnych poziomach, to aż mamy na samej górze papieża i on ustala. On zatwierdza i to, co do nas należy, to zajmowanie się przede wszystkim 10 przykazaniami w naszym życiu, a nie tym, jak tam ksiądz odprawia mszę. Według jakiego rytu. Znaczy wiadomo, że może jeśli chodzi o takie cechy, które są w naszym zasięgu, czyli nie to, jaki tam prawowierny jest obrzęd, tylko czy się godziwie zachowuje, czy nie, z perspektywy naszej kompetencji kulturowej. Gdy wiemy, że coś jest oznaką braku szacunku, a coś jest oznaką szacunku. Wiemy, że jeśli ktoś łamie te zasady, no to widzimy, możemy iść upomnieć księdza nawet. Ale jeżeli ktoś mówi, dobra, ale papież się może pomylić. Dobra. Jeśli papież się może pomylić, to tym bardziej ty się możesz pomylić, oceniając, że papież ma rację, a nie, że to arcybiskup ma rację, a nie papież zatwierdzający sobory, a sobory, które są aktami Kościoła. Po to mamy tą instytucję, my się tym nie zajmowali, byśmy to wdrażali życie, chodzili do kościoła, nie dyskutowali, a zajmowali się tym, żeby realizować w codzienności 10 przykazań, katechizmowe nauki. Te są proste w zrozumieniu, trudne w wykonaniu. Ale dlatego, że są trudne w wykonaniu, to od nich uciekamy w symulakra, w znamie bestii, w to, czego nie możemy zweryfikować. Kłócimy się o narrację, takie mgławice narracji, interpretacji, że tam papież Pius V powiedział, a my skąd wiemy, że to dobrze rozumiemy? Po to mamy żywą, najbliższą regułę wiary, żeby to interpretowała, obecne magisterium. I jak to powiedział papież Bonifacy chyba, 8, jeśli się nie mylę, w 1301 roku, takie stopniowanie poczynił, to jest piękne. Jeżeli się ktoś na najniższym poziomie pomyli, to ocenia wyższy poziom. Jeżeli się biskupi pomylą, oceni papież. Jeżeli się papież pomyli, to już to Panu Bogu zostawmy. Czyli tu jest użyte jeżeli, żeby tam ludzi nie wciągać w dyskusję, czy papież się może pomylić, czy nie. I kiedy to jest sprawa wiary i moralności, bo to też jest kwestia dyskusyjna. Sprawa wiary i moralności to jest na pewno tutaj, to jest kolejne rozróżnienie, kiedy ktoś nam daje zasady, reguły życia. I wtedy mamy wierzyć w te reguły, które nam Kościół daje. I tu się stosować, tu być pewnymi co do tych reguł. Ale co do oceny, czy ktoś, nasz bliźni, jaką ma winę, czy się zastosował do tych reguł, czy nie, to tu mamy być ostrożni i stosować zasadę domniemania dobroci, niewinności i aktów Kościoła, i bliźniego. Bo ta zasada nas broni przed większym, dużo gorszym rodzajem zła, tym, że manipulanci będą je wykorzystywać do rozgrywania. Szczególnie to jest istotne w świecie mediów, symulakrów, gdzie wszystko przez media nam jest. Nawet jak kupujemy produkty, to nie możemy, przychodzi nam co innego niż widzieliśmy. No ale już się przyzwyczailiśmy, dalej kupujemy w tych sklepach, bo tak to wszystko pędzi. I te 4 autodestrukcyjne przekonania, które wyróżniłem w katalogice, odpowiadają 4 cechom religijności i 4 czynnikom kształtującym moc semiotyczną, siłę przekazu, siłę światopoglądu i trzeba je odbudowywać, a do tego trzeba wracać we wspólnotach lokalnych, które są w naszym zasięgu, a więc są mierzalne, to jest więc realizacja tego jednego z postulatów, gdzie znamy się mniej więcej, tylko autonomizm, to jest pierwsza choroba, czyli rozrywanie więzi, 2,
Antyformalizm, czyli oderwanie formy od znaczenia, takie przekonanie, że nie liczy się forma, ale treść, który jest wewnętrznie sprzeczny i właśnie na tym polega autodestrukcyjność, tak jak w autonomizmie, bo nie możemy się od związków różnych rzeczy oderwać, tylko tracimy przez to nad nimi kontrolę i ktoś, kto o tym związku nie zapomina, przejmuje nad nami wtedy kontrolę. Bo my gonimy za pustymi narracjami, jak to w poprzednim filmie mówiłem, jak gonimy za pustymi oskarżeniami, za szyldami, Rothschildami czy innymi szyldami, a tam za nim jest przepaść albo nie ma nic i w tym czasie wróg już jest w innym miejscu, ale wie, gdzie my jesteśmy. I nami steruje. Goni nas, a my za nim biegniemy i tam go szukamy, za szyldami, za pozorami. I nami steruje i biegamy tam, gdzie on chce. Zamiast skupić się, nie gonić za jego szyldami i tymi obrazami bestii, tylko wyłapać metody w prostych sprawach, prostych zachowaniach i to oceniać. Nie oceniać, czy ktoś jest masonem, takim, siakim, owakim, tylko czy działa uczciwie, czy nieuczciwie. W poprzednim filmie. Autonomizm, antyformalizm, antytradycjonalizm. To jest oderwanie doczesności od więzi z poprzednimi wiekami, które nas prowadzi do wieży Babel, zresztą jak te wszystkie choroby, bo tak jak w języku, tak samo w zasadach zawiadujących kulturą. Język nie pełniłby swojej funkcji, gdyby nie był dany, w pewnym sensie narzucony wszystkim z góry, przez poprzednie pokolenie. Gdyby każdy sobie, ja sobie dzisiaj swój język wymyślę, bo mam taką innowację. I będzie lepszy, bo funkcjonalniejszy. Każdy sobie swój powymyśla, no to jak my się wtedy dogadamy? To w filmie Zakażą dzwonów, pęta, które wyzwalają, opisywałem, że właśnie to, co jest poprzednie, co jest uprzednie, dane jest nam jako intersubiektywne, może nawet więcej niż intersubiektywne, pozwala nam się komunikować. Jeśli coś jest nam dane uprzednio, to my dostajemy narzędzie myślenia i komunikacji. Nie tylko język, ale i zasady kulturowe. I możemy nabyć kompetencje kulturowe w jakiejś kulturze, a więc wtedy jest nam łatwiej, paradoksalnie, o wolność, kiedy przyjmiemy te podstawowe pęta. A jeśli je porzucimy, to będziemy zniewoleni jakimiś podmuchami, bo zostaniemy wyrwani z korzeni, będziemy latać, tak? I nie będziemy mieli kontroli nad tym, bo w niczym nie nabędziemy kompetencji, nie będziemy dobrze panować nad narzędziami. We wszystkim trzeba treningu, a jeśli będziemy zmieniać te narzędzia, to nie będziemy indywidualnie dobrze funkcjonować, ale tym bardziej w społeczeństwie. Bo jeden będzie chciał tak, drugi tak, trzeci tak i nie będzie wspólnych narzędzi funkcjonowania. To jest kolejny przejaw znamienia bestii rozerwania i to przejęzykowienie, czyli skupianie się na języku, na komunikacji narracyjnej, językowej do tego stopnia, że ten język ulega, tak jak inne znaki, które w antyformalizmie, gdzie te znaki formalne są jakby deprecjonowane, to one tracą swoją wartość. My się tak skupiamy, tak na tym języku, na tych słowach, a słowa mają swoją wartość w relacji, w odniesieniu do rzeczywistości pozasłownej. Jeszcze jest kolejna sprawa w tym filmie Chiny kontra Zachód. Tak samo wszelkie inne przyjemności, doznania bez związku z funkcjami, które mają pełnić. W jedzeniu, tego nazwą tego efektu uczyniłem kostkę rosołową, efekt kostki rosołowej, gdzie mamy jakiś wzmocniony smak i do tego jesteśmy przyzwyczajeni, do tej jakby natychmiastowej jakiejś nagrody, wzmocnionej, wyidealizowanej, ale w obszarze takim pozbawionym wartości. No i wtedy przyzwyczajamy się do smaku bez wartości, już gonimy za tym smakiem bez realnej wartości odżywczej. Co w przypadku jedzenia jest akurat szybciej, bo byśmy się zagłodzili, gdybyśmy same wzmacniacze smaku jedli. One muszą być przyprawą, nie? To byśmy też nie wytrzymali tego. Ale w obszarze informacyjnym to działa, to jest rozłożone na całe pokolenia i działa z większym odroczeniem. Dlatego niestety dzisiaj rynek nie wszystko zweryfikuje, bo za dużo w rynku, za dużą rolę odgrywa marketing. I pusta informacja, pusty znak, przez który można ludzi robić w konia ciągle. I nie zdążą zweryfikować, bo efekty są zbyt dalekie, żeby powiązali przyczynę ze skutkiem. Tak? To, że ktoś pięknie ją budował opowieść, a później się okazuje po iluś latach, że to nie działa, że to jeszcze bardziej szkodzi, że może tylko powierzchownie działa, szkodzi, że lepsze było poprzednie rozwiązanie tradycyjne. No i zbyt szybko się to zmienia też, żeby ludzie zdążyli to zweryfikować, dlatego rynek nie zweryfikuje. Rynek weryfikuje tylko w obszarze, gdy jest pewna kompetencja kulturowa i gdy większość ludzi jest związana bardziej z rzeczywistością niż z pustymi narracjami.
I nawet niektórzy mówią, że te ludzie byli dawniej zatopieni w mitach, w rytuałach i też byli oderwani. No byli, zawsze byli, bo to jest tak jak świat stary, tak jak ta idolatria, od której zacząłem, to jej problemy. Nie był sam obraz jako taki, tylko brak jego relacji do właściwego odniesienia. Że te obrazy mityczne rozmaitych kultur pogańskich zostały oderwane od Pana Boga i włożone w niewłaściwe miejsce. Kiedy się zaczyna to oderwanie? Bo na poziomie obrazów zło to nie jest tam złe, rogi, straszne, brzydkie obrazy, tylko jest bardzo podobne do dobra, często małpuje Pana Boga. Na poziomie metod działania, tego co mamy w prostych 10 przykazaniach, to oceniajmy. Bo inaczej będziemy gonić za tymi fałszywymi obrazami, padać w przepaści, nigdy ich nie znajdziemy i będzie nas wodził za nosy wróg. Jeśli nie ludzki, to ten nadludzki. Mamy to w prostych narzędziach oceny rzeczywistości, takich moralnych, w 10 przykazaniach w katechizmie. Jednym z tych dzisiaj istotnych w świecie informacji, tych informacji bez pokrycia w rzeczywistości, wyidealizowanych, istotnym probierzem, czynnikiem, obroną jest zasada, 8 przykazanie, zasada racji dostatecznej, czyli nie oceniajmy tam, gdzie nie możemy zmierzyć. Zostawmy. Może nie wiemy, może jest mordercą, może nie. Zostawmy. Domniemujmy, że nie jest. Owszem, czasem potrzeba tam zmierzyć. No mamy od tego sąd, niech tam są. A my nie zajmujmy się taką nagonką. Sąd ocenił, skazał, już lecimy. O, jaki zbrodniarz. Nie. Po co? Co to da? Tylko odwraca naszą uwagę od rzeczy istotnych. A skąd mamy tą informację? Głównie z mediów. Nie jesteśmy jakby stroną danego procesu. Nie znamy ze społeczności lokalnej tej osoby, tylko gdzieś z mediów. I takie plotkowanie. Nie gońmy za to. Wiadomo, rozumiem, że ktoś był świadkiem. To nie chodzi, że nie wolno, ktoś był świadkiem jakiegoś wydarzenia, wie, no i chce o tym powiedzieć, no to mówi. Ale to nie znaczy, że mamy od razu mu tak wierzyć. No, bo pojawi się inny świadek, będzie mówił na odwrót. Tak? A czasem jest tak, że jeden i drugi to są nasi przyjaciele, dobrzy znajomi i chcą nas wciągnąć w jedno albo w drugie oskarżenia. Na pewno znamy z życia takich sytuacji. I komu tu wierzyć? Słowo przeciwko słowu. Owszem, może nawet tak być, że obaj mówią szczerze, tylko na przykład jakieś emocje, jakieś okoliczności, manipulacje kogoś tam, kto manipulował nimi, sprawiły, że tak rzeczywiście odebrały tą sytuację. Tyle zobaczyły część sytuacji, że ktoś komuś przyfasolił, a tak naprawdę ten ktoś się bronił, albo kogoś bronił. Ale pewna osoba widziała tylko część sytuacji. Albo widziała spreparowaną. Że pozostawmy. I to jest ten paradoks, że można być bohaterem, łatwo jest być bohaterem i pouczać innych, wtedy, kiedy się samemu najpierw wybiło na tym znamieniu bestii w zasadzie, tak jak to mówiłem na początku. Rynek premiuje obraz bestii. Błysk, etykiety, pusty slogan, natychmiastową gratyfikację. To czytam Państwu, jak mi AI przetworzyła moje notatki, bo prosiłem, żeby mnie je uspójniła. Rynek promuje błysk etykiety, pusty slogan, natychmiastową gratyfikację, spychając na margines rzetelne produkty i usługi, które wymagają czasu, by ujawnić swoją wartość. Dobrą albo złą, swoją pożyteczność albo szkodliwość. Społeczeństwo uzależnione od pozorów i symulakrów odrzuca tych, którzy próbują żyć zgodnie z sumieniem, pozbawiając ich i społeczeństwo pozbawia ich stabilności, zdrowia i szansy na rodzinę. Tresura symulakrami. W kulturze kostki rosołowej, wyidealizowanego smaku bez treści, gorące media i puste narracje, gorące media to jest pojęcie McLuhana, czy McLuhana, jak to się czyta, takiego konwertyty, który się nawrócił na katolicyzm pod wpływem Chestertona. Ten McLuhan był kanadyjski, Marshall McLuhan, taki badacz społeczny, badacz też trochę znaków, powiedzmy. Ciekawy, inspirujący, bo się również na niego lewicowcy powoływali, nawet nie wspominając o tym, że on jest konwertytem. To jest też często to, że różnica, jeśli chodzi o narrację i pozory między dobrym a złym, jest często mała, trudna do wychwycenia, dlatego trzeba się skupiać na uczciwości w metodach działania. Jedni i drudzy mogą mówić bardzo podobne rzeczy. Ale dlatego też lewica często przejmowała, tak jak Gramsci,
marsz przez instytucje, obserwując funkcjonowanie instytucji Kościoła, instytucji różnych tradycyjnych i chciał zadziałać tak jak one, żeby przeprowadzić marsz rewolucji przez instytucje. Ja utożsamiam lewicę z rewolucją. Historycznie to jest jakoś uzasadnione. Tak definiuję lewicę. A prawicę jako walka z rewolucją. Tylko trzeba uważać, żeby jeżeli nie działać na takiej zasadzie fałszywej alternatywy, takiej przekory dosłownej. Jeśli to robi lewica, a to my zróbmy na odwrót, to będzie dobrze. Nie, bo często lewica nam i nasi przeciwnicy nam formułują fałszywe alternatywy. Tak? Że plemienność jest zła albo dobra. Jeśli lewica chwali plemienność, to my odrzucamy plemienność, w tym sensie taką różne plemienne rzeczy. Tylko to nie jest problem od nazwy. My się czepiamy tej nazwy plemienność, ale oni przez plemienność rozumieją co innego. I co innego chwalą. Tutaj trzeba powiedzieć, że owszem, pewne rzeczy w kulturach plemiennych są nawet tym, czego nam dzisiaj brakuje. Które by nas uratowały przed światem rewolucyjnym. Jak chociażby ta lokalność, skupienie się na znakach. Natomiast to, co nas odróżnia, co my jako chrześcijaństwo nas odróżnia od plemienności i stawia nas wyżej, to jest właśnie brak tego tej logiki Kalego, że nam wolno, innym nie wolno. Jeśli ktoś, widzę, krytykuje tam, mówi o tradycji łacińskiej, a wpada w te właśnie to, co jest w głównym sensie złe w plemienności, no to po co to jest bez sensu. Przecież istotą zła w tym, co tropimy, nie jest to, że mają obrzędy, rytuały i tak dalej, że są wspólnotą lokalną, tylko istotą jest to, że myślą, mają moralność Kalego. To co, jak my to robimy, to jest dobre, a jak inni to robią, to złe, straszne, im nie wolno, u nich wytykamy, ale u siebie nie ma problemu, nam wolno, bo my w wyższej sprawie, my jesteśmy na wojnie, to nam wolno. Jak ja krytykuję kogoś, że działa nieuczciwie, kogoś poniewiera, poniża, deprecjonuje go publicznie, bez żadnych dowodów, tak poniża i tylko to ktoś mi mówi, no ale nie bądź taki, bo nie jesteśmy święci. Ale wcześniej to chodzi o to, że mówiliście, że on jest wspaniały i doskonały i niezłomny, a ci inni są złomni. Bo się według niego złamali, ale to, że się złamali, to jest jego pusta narracja. Interpretacja, nie fakt, nie udowadnia tego, tylko buduje, szyje narrację. I to jest właśnie ta przewrotność. Czyli często nie odrzucajmy czegoś dlatego, że podobnie mówi lewica. Nie odwracajmy tego wartościowania, tylko na odwrót. Nie odwracajmy tylko wartościowania fałszywych alternatyw ukutych przez lewicę, tylko w ogóle nie wchodźmy w te alternatywy, nie gońmy za nimi. Bo kiedy my je tylko odwracamy i mówimy, a jak lewica mówi, że to dobre, a to złe, to znaczy, że jest na odwrót. Nie. To jest pułapka, tak? Cały czas gonimy za tym fałszywym obrazem, za tą pułapką. Tą narracją, którą oni nam tworzą. Fałszywe oczekiwania i pochopne sądy. Ekrany narzucają wyidealizowane ramy, które deformują nasze postrzeganie. Sukces przypisujemy tym, którzy tworzą iluzję, marketingową fasadę, błyskotliwy slogan, a tych, którzy odmawiają gry w pozory, uznajemy za niezaradnych. Symulakry prowadzą do świata, gdzie prawda i jakość przegrywają z natychmiastową gratyfikacją. Paradoks nowonawróconych. Wielu najpierw przyjmuje znamię. Nie mówię, że jakoś specjalnie w złych intencjach. Nie, po prostu nie wie, że to jest znamię. Ludzie mają tak, życie ich zmusza do działania klapki na oczach, muszę zarobić, to i nie to, że człowiek celowo działa źle, tylko nie widzi, że kogoś podeptał. Bo nie był na tym, nie patrzył się na boki, tylko do przodu. Nie widzi, że kogoś podeptał, komuś zniszczył życie, kogoś bo muszę cel osiągnąć, tak kazali i nie patrzy na konsekwencje. Dopiero w pewnym momencie, najczęściej jak sam dostanie rykoszetem, ktoś jego podepta, to zaczyna mu się namysł, ale już zdążył zarobić, zdążył się wybić i wtedy nagle następuje to, o czym zaraz mówimy. Ignorując sumienie, by po latach z bezpiecznej pozycji materialnej głosić wartości. Ci nawróceni często pouczają tych, którzy od początku szli drogą uczciwości, nie dostrzegając, że tamci, wierni zasadom, stracili zdrowie, czas i szansę na rodzinę, na jakiś tam byt materialny, taki jak jest uznawany za normalny, bo wszyscy tak mają, no bo wszyscy idą klapki na oczach. To jest w zasadzie zrozumiałe, tak? Dlatego dzisiaj to jest paradoks.
powstaje, czytam dalej, bolesna ironia. Ci, którzy najpierw nagięli zasady, zyskują autorytet, a wierni sumieniu pozostają na marginesie. Więcej, ci, co najpierw nie tylko nagięli, tylko patrzyli na swój cel i nie dostrzegali wielu zasad, bo mamy jako ludzie jakieś ograniczone możliwości dostrzegania. Im się udało dorobić, mogą później uchodzić za autorytety, bo są postrzegani jako zaradni i tak dalej, a są ci, którzy może nie od początku, ale od młodego wieku na przykład patrzyli na zasady, zanim weszli na rynek, powiedzmy, to przez to na tym rynku ciągle byli blokowani przez to, że się zastanawiali, że nie patrzyli tylko na cel, ale na zasady, tak? I przez to nie osiągnęli tyle, a często nic. I później są postrzegani jako lenie na przykład i tak dalej. Ale co ciekawe, w społeczeństwie są potrzebni jedni i drudzy, bo widzę taką jedną rzecz. Dzisiaj bardzo często rodzice, którzy chcieliby nawet wychowywać swoje dzieci, no nie mogą, nie mają czasu dla nich, bo muszą zarabiać, żeby kredyty, dom mają na kredyt i już nie wszyscy mogą pracować zdalnie w domu, a nawet nie wszyscy mają taką zdolność, żeby siedzieć przy komputerze, coś pisać, jednocześnie się zajmować dzieckiem. Później nie są w stanie po prostu, tak? Niektórzy mają taką zdolność i ci tak mogą sobie na to pozwolić, ale w większości przypadków rodzice już nie mają czasu dla dzieci. Zostawiają je przed tymi symulakrami, telewizorami, pętla się zamyka, błędne koło się nakręca, spirala właśnie, coraz wyżej się przesuwa te negatywne konsekwencje znamienia bestii. Jedno na drugie się nakłada. No i tacy ludzie, którzy może nie pracują na swoje rodziny, są potrzebni do tego, żeby pomagać tym, co mają dzieci, w wychowaniu ich dzieci. Tak? Bo rodzice przez to, że muszą zarabiać na te dzieci, nie mają czasu, żeby je wychowywać. Tylko trzeba teraz to wykorzystać jakoś. A żeby wykorzystać, trzeba uczyć społeczeństwa wyzbycia się pewnych uprzedzeń, pochopnych ocen. Cena wierności sumieniu. Trochę tak patetycznie zbyt to przerobił ten AI. Cena wierności sumieniu. Tak pretensjonalnie, nie wiem. Kto odmawia kompromisów, ląduje na najgorzej płatnych stanowiskach, gdzie naciska się go, by fałszował towar, truł żywność, no bo inni trują, mają piękne, kolorowe jabłuszka, no to nie wypuszczę na rynek ładnego, bo mi nikt nie kupi. Bo ludzie, wszyscy mówią, że chcą zdrowe, że nie, ale jak kiedyś koledzy dałem gruszkę taką sadu, to on nie chciał, bo schował do kieszeni, nie chciał zjeść, jakoś tak się brzydził. No to myślę, najlepsza gruszka. Dolewać wody do węgla, bo każą, bo go wywali z roboty. Sprawdzają, to już mówiłem o tym. Opór grozi utratą pracy, a uległość wypaleniem i chorobą. Codzienna walka z wszechobecnym oszustwem wyczerpuje siły, zanim uda się zarobić na podstawy życia. Wyczerpuje u tych ludzi, którzy się tym przejmują i chcą żyć uczciwie. I nie tyle chcą, bo pewnie wszyscy chcą na poziomie świadomym żyć uczciwie, ale są tacy, co nie tylko patrzą do przodu na cel, który im wyznaczył ktoś, żeby zarobić pieniądze, tylko jeszcze właśnie widzą po bokach to, że tu szkodzą, tu są nieuczciwi, a inni po prostu nie widzą. Nie to, że celowo oszukują, ale nie widzą, bo patrzą tylko na cel. W wieku tam iluś 30 lat człowiek bywa już zbyt zmęczony, by myśleć o przyszłości, a otoczenie, pracodawcy, klienci wymagają więcej, karząc za każde potknięcie. Tak, ci, co widzą, że ty taki jesteś, tu patrzysz, to ci zaraz próbują wytykać. Ty jesteś obrońca moralności i każde potknięcie czyhają, żebyś się potknął, bo przeszkadzasz w robocie. Tak, popsuj zabawę. Bo nie jesteś tylko skupiony na celu, szybko. Blokada rodziny. Największy paradoks dotyka tych, którzy pragną wychować dzieci w wartościach. Brak stabilności finansowej podcina szanse na założenie rodziny, bo nawet wierzący partnerzy pod wpływem kultury utożsamiającej bezpieczeństwo z pieniędzmi, to jest normalne, to nie jest nic złego. Utożsamienie bezpieczeństwa nawet nie z pieniędzmi, tylko że ze zdolnością ich zarobienia. To jest zdrowy, taki nawet ewolucyjny odruch, można powiedzieć ewolucyjny, naturalny odruch. Postrzegają uczciwego jako niewystarczającego. Nawet nie uczciwego, tylko widzą, niewystarczający. Rodziny częściej powstają tam, gdzie najpierw zaakceptowano kompromis moralny, a ci, którzy chcieliby żyć po Bożemu, pozostają samotni. No innych bym tu słów użył, bo to tak brzmi, ale to już wyjaśniałem przed chwilą. Apokaliptyczna pułapka. W świecie zdominowanym przez znamię bestii
Alternatywa jest brutalna. Albo naginasz sumienie, by kupować i sprzedawać. Nie jest ta alternatywa. Źle to. Bo jeszcze można po prostu klapki na oczy mieć i nie widzieć tych zasad. To nie jest naginanie świadome, tak? W pewnym sensie jest naginanie, ale nie takie świadome. Albo zostajesz wykluczony, bez środków do życia, zdrowia i bliskich. Rynek, który ceni nie dobro, a to, co dobrze się sprzedaje, dobrze wygląda na pierwszy rzut, co ma dobre opakowanie, spycha uczciwych na margines, a system uzależnień od bodźców pozbawia ludzi zdolności do rozpoznawania prawdy. Jeśli ta logika nie zostanie przełamana, ostrzeżenie apokalipsy stanie się codziennością. Kto ma uszy, niechaj słucha. W świecie, gdzie prawda wymaga cierpliwości, a oszustwo daje szybszy zysk, wybór uczciwości jest aktem odwagi. Nie odwagi, nie. Po prostu niektórzy nie umią na przykład, bo i sumienie gryzie. To nie jest żadna odwaga, tylko... Ale bez zmiany systemu, w którym znamię bestii dyktuje warunki, nawet najszlachetniejsza praca może nie znaleźć nabywcy, a życie zgodne z sumieniem pozostanie samotną walką. No, trudno, no. Potrzeba ofiar, takich właśnie ofiar codzienności, bo ziarno musi obumrzeć, żeby wydało plon. Jeśli nam się nie uda tego osiągnąć, mistycznego stylu życia, zwykłych spraw znakiem wiary, skupienia się nawet, porzucenia pochopnych oskarżeń w sprawach tych z mediów narracyjnych, których nie możemy zmierzyć, jeśli nie stworzymy takich oaz, nawet nam się nie uda, to może się uda to komuś przekazać. Może na gruzach tego świata ktoś będzie wiedział, od czego zacząć budowanie. Bo nam się może nie udać, bo sami mamy złe nawyki i się męczymy z nim, bo przełamujemy te nawyki. Trzeba wychować nowe pokolenie w nowych nawykach. Dlatego dzieci trzeba odizolować w pewnym sensie, bo jak ich otworzymy ich wtedy, kiedy się kształtują na wylot, to zające na tych małych, po tych roślinkach małych przebiegną, połamią je i nie wyrosną. No, pokrzywione jakieś. Jak już będą drzewem dużym, mocnym, to wtedy można otworzyć, ale najpierw trzeba się zamknąć, żeby mieć się z czym otwierać. Zamknąć, żeby mieć się z czym otwierać. Zostańcie z Bogiem.